Dzień dobry wszystkim, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj będzie parę minut mojego gadania na temat usterki w samochodzie Mercedes V-klasa, bo w tym oto właśnie samochodzie teraz siedzę i chcę Wam nagrać ten filmik, bo jestem w danej chwili na bieżąco i myślę, że warto byłoby tą usterką, a właściwie rozwiązaniem problemu tej usterki z Wami się podzielić, ponieważ jak się okazuje, jest to dosyć powszechny temat, a będziemy dzisiaj mówić o awarii elektrycznego hamulca pomocniczego, postojowego samochodu Mercedes V-klasa. 2015 chyba do dziś. Nie wiem, czy w danej chwili w tych najnowszych Mercedesach coś się w tym temacie zmieniło. Podejrzewam, że nie, ale z racji tego, że te samochody są jeszcze świeże, to być może ten błąd, czy tam ta usterka pojawi się troszkę później. Także dzisiaj będzie króciutko, mam nadzieję, nie za długo i na temat. Także serdecznie Was zapraszam. Usterka hamulca pomocniczego w naszym Mercedesie objawiła się w najgorszym możliwym momencie, a to dlatego, że podczas wyjazdu rodzinnego nad morze samochodem w pełni załadowanym po przejechaniu w okolicach 50-60 km od domu wyświetlił nam się taki oto właśnie komunikat na desce rozdzielczej. Po wyświetleniu tego komunikatu samochód zaczął się zachowywać troszkę dziwnie, bo na początku jechał w miarę normalnie, a potem skrzynia biegów zaczęła jakoś dziwnie zmieniać biegi. W pedał hamulca zaczął uderzać ABS. Było takie wrażenie podczas delikatnego hamowania, jakbym hamował tym samochodem na lodzie. Mam nadzieję, że wiecie, o czym w danej chwili mówię. Takie trajkotanie ABS-u. I obawiałem się, nawet nie chodzi o to trajkotanie, tylko obawiałem się sytuacji, w której staniemy w pełni załadowanym samochodem o wadze blisko 3 tony, gdzieś tam na autostradzie i będziemy w nocy ten samochód ściągać. W związku z tym szybka decyzja o podmianie samochodu, auto trafiło do garażu. Po naszym powrocie w międzyczasie wyczaiłem temat, co to może być i zamówiłem potrzebne części. Części do V-ki zamówiłem trochę na oko, dlatego że w swojej diagnozie wspomagałem się internetem, YouTube'em i różnymi zagranicznymi forami internetowymi, czy też grupami na Facebooku, podobnych użytkowników jak ja, których wystąpił podobny problem. Kwestia hamulca polegała też na tym, że podczas tego wyjazdu na dzień, 2 dni przed wyjazdem ten hamulec ręczny działał troszkę w cały świat. Próbując go zaciągać i puszczać, miałem wrażenie takie, że on nie zaciąga nie rozpiera tych szczęk w bębnie należycie, przez co zdarzało się, że działał na jedno koło, czasem na drugie koło, czasem na oba koła. Widać było po prostu jego niepoprawne działanie. W związku z tym troszkę w ciemno zadzwoniłem do salonu Mercedesa i podałem kod części, który w danej chwili będziecie widzieć na własnym ekranie. I jest to siłownik hamulca ręcznego. Taka część w Mercedesie kosztuje w okolicach 2200 zł za sztukę bez żadnych rabatów. Natomiast po wklepaniu tego numeru na Allegro okazało się, że jeden z salonów Mercedesa, akurat firma Duda Cars z Poznania, sprzedaje tą część za niecałe 1800 zł brutto. Rozmawiając z jednym z salonów jeszcze, dodatkowo chłopaki polecili wymienić 2 małe lineczki hamulca pomocniczego. Te lineczki stanowią przedłużenie tej linki, która wychodzi bezpośrednio z tego aktuatora, i te lineczki wchodzą bezpośrednio do bębnów i to właśnie te lineczki bardzo często, ze względu na to, że się zapiekają w swoich pancerzach, powodują to, że układ działa niepoprawnie. Chodzi o to, że w tym siłowniku w środku znajduje się elektryczny silnik, który za te linki z obu stron ciągnie. Jeśli jedna z linek jest zapieczona, jeśli siłownik wykryje zbyt duże obciążenie, stara się dobierać to obciążenie coraz mocniej i mocniej i mocniej. Czasem jeśli przekroczy, to wyrzuci błąd. Czasem ten błąd po wyłączeniu, włączeniu stacyjki znika, natomiast siłownik tak czy siak działa niepoprawnie. I z racji tego, że V-klasa zrobiona jest w ten sposób, że tam hamulec ręczny zaciąga się sam z automatu. Kiedy wsiadasz do samochodu, zapinasz pas, odpalasz silnik, samochód ma zaciągnięty hamulec ręczny, włączasz drive bądź wsteczny,
hamulec ręczny puszcza. Kiedy przyjeżdżasz na miejsce, wyłączasz silnik, odpinasz pas, wtedy ten hamulec się zaciąga. I z jednej strony to dobrze, ponieważ chroni bolec w skrzyni biegów parkingowy przed wyrwaniem go ze skrzyni, kiedy samochód stoi pod jakimś tam skosem, na przykład ze znacznym obciążeniem, bo fałka lekka nie jest. A z drugiej strony minus tego jest taki, że to urządzenie po prostu z racji tego, że codziennie po ileś tam naście razy się wyłącza, powoduje, że niepoprawne działanie jednego z kół, czyli zapieczona linka jednego z kół, powoduje znacznie szybsze jego zużywanie. Więc profilaktyka w przypadku fałki i tego elektrycznego hamulca ręcznego jest taka, żeby nie wyłączać tego z poziomu komputera, bo z tego co się orientuję da się to zrobić i widziałem jeden z filmików na YouTubie, gdzie człowiek tak zrobił. Jeśli jeździ po gładkim, po prostym, bez nachyleń terenu i samochód parkuje w prostym garażu i nie ma takiej potrzeby, to ok. Natomiast ja osobiście bym z tej funkcji nie rezygnował, na pewno bym jej nie odłączał, starałbym się ten mechanizm usprawnić. Jeśli chodzi o koszty, słuchajcie, widzicie w danej chwili na ekranie, że zapłaciliśmy po rabatach 2040 zł brutto za te dwie lineczki po 120 za sztukę i ten siłownik. Pytanie, czy jest ten siłownik dostępny jako zamiennik? Owszem, jest i kosztuje w okolicach 1000 bodajże 400 zł. Też Wam w danej chwili tutaj pokażę. Pewnie za jakiś czas ta aukcja się zmieni i ceny pewnie też się zmienią. Natomiast na dzień dzisiejszy, masło maślane, ten siłowniczek kosztuje 1400 zł w zamienniku. Uważam, że wydawanie tam 2000 zł, czy tam 1000, nie wiem, tam 500-600 zł z tymi lineczkami, uważam, że różnica w cenie nie jest na tyle znaczna, żeby się pakować w zamiennik. W związku z tym w moim przypadku zamówiłem oryginał. I teraz kwestia wymiany tego siłownika. Wydawało mi się, że będzie to proste, natomiast z racji tego, że przy samochodzie było jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, ponieważ pokazała nam się lotna korozja na podłodze tego samochodu w okolicach tylnego koła zapasowego. Chcieliśmy również wymienić płyn hamulcowy i stwierdziłem, że bez sensu jest siedzieć w garażu, szarpać się z tą linką samemu, tym bardziej, że istnieje ryzyko kodowania tego urządzenia pod dany samochód. W związku z czym wstawiliśmy samochód do niezależnego warsztatu, który za nieco ponad 1680 zł dokonał wymiany tego elektrycznego hamulca postojowego, rozebrania całego tylnego układu hamulcowego, ponownego jego ustawienia szczęk pod hamulec ręczny, zakodowania tego urządzenia pod samochód, jak również w tych pieniądzach został wymieniony płyn hamulcowy w całym samochodzie, jak również zakonserwowana połowa podłogi od środkowego słupka do samego końca. Także uważam, że ta cena nie jest jakaś przesadnie duża. Zapytacie pewnie, ile ta usługa kosztuje w Mercedesie. Tak więc 1000 zł brutto kosztuje wymiana aktuatora w Mercedesie. Czyli jeżeli byście mieli tylko ten temat do zrobienia w Mercedesie, no to 2000, powiedzmy 40 zł zapłacicie za siłownik oraz lineczki, które kupicie sobie na Allegro i 1000 zł do tego trzeba by dorzucić za usługę wymiany. Macie wtedy pewniaka, że urządzenie jest odpowiednio zakodowane i dobrze zrobione. Macie na usługę również gwarancję. Więc ja bym osobiście tutaj korzystał raczej z oryginału. No niestety, masz Mercedesa, to taka trójeczka do włożenia, to jest minimum. Dlaczego? Bo w naszym przypadku my mamy nowe tarcze hamulcowe. Więc nie ma tematu. Mamy świeże, nowiutkie klocki. I zaciski, a właściwie szczęki hamulca ręcznego są prawie nowe, więc nie trzeba było ich wymieniać. Ale jeśli u Was coś się popierniczy z tym hamulcem i być może nawet nie wiecie o tym, że Wam któreś z tylnych kół trzyma, bo jeśli będziecie jeździć wokół komina z niedużymi prędkościami, Wy nawet nie będziecie sobie zdawać z tego sprawę, że Wam oba na przykład tylne hamulce tylnego koła trzymają. Tak też się może zdarzyć. Więc w Waszym przypadku być może dojdzie jeszcze wymiana tylnych tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, jak również tych szczęk hamulca ręcznego. Zresztą filmik o wymianie tylnych hamulców macie na moim kanale. Możecie sobie tam wejść, zobaczyć. Myślę, że ceny aż tak bardzo się nie zmieniły. Także śmigajcie swoimi samochodami bezpiecznie do celu. Remontujcie, naprawiajcie, utrzymujcie swoje autka w dobrym stanie. A ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.